Mocne turbodoładowane silniki, niezła trwałość, a do tego unikalny styl, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Już za same te cechy można polubić Saaba 9.3 pierwszej generacji, który niebawem zacznie wchodzić w wiek klasyczny. Czy to jest propozycja tylko dla indywidualistów, a jeśli tak, to za jakie pieniądze i czy ma szansę osiągnąć status kultowego poprzednika, wyjaśnię Wam w dzisiejszym odcinku. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Saaba, a przynajmniej jego części odpowiadającej za produkcję samochodów, już od kilkunastu lat nie ma na motoryzacyjnej mapie świata. Pozostały natomiast modele, które na stałe zapisały się w historii motoryzacji i stają się powoli obiektem pożądania. Te sprzed lat 80. ubiegłego wieku już osiągają solidne ceny na aukcjach klasyków. A jak to wygląda w przypadku pierwszej odsłony 9.3, która pojawiła się na rynku w 1998 roku? Najpierw kilka słów doprecyzowania. Seria 900 jako następca modelu 99 zadebiutowała w 1978 roku i produkowana była do roku 1993, stając się najpopularniejszym Saabem w historii. W tym czasie sprzedano ponad 908 tysięcy egzemplarzy w wersjach sedan, hatchback i cabrio, więc pokazany po raz pierwszy w połowie 1993 roku następca krokodyla, bo takiego przezwiska dorobił się u nas ten model, miał wysoko ustawioną poprzeczkę. Wówczas Saab już częściowo należał do General Motors i druga odsłona 900 została opracowana z udziałem amerykańskiego koncernu, ale na szczęście zachowała charakterystyczne elementy designu będące wyróżnikiem szwedzkiej marki. Auto wyróżniało się więc nowoczesną stylistyką nadwozia, eleganckim wnętrzem i bogatym wyposażeniem z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Zbudowane na platformie GM2900, stosowanej także w Oplu Vectra, zapewniało przy tym szeroki wybór wersji silnikowych, zarówno wolnossących, jak i turbodoładowanych oraz świetne właściwości jezdne. Rosnącą popularnością w segmencie premium cieszył się też wariant Cabrio, którego popyt w pierwszym roku sprzedaży tej generacji wzrósł o ponad 95%. Duże zainteresowanie modelem utrzymywało się przez kolejne lata, a do końca 1997 roku dostarczono klientom ponad 273,5 tysiąca 900. W 1998 roku Saab zdecydował się na gruntowną modernizację auta, która według inżynierów marki objęła ponad 1100 części i nazwę. Od teraz nie był to już Saab 900, tylko Saab 9.3. Sankcjonowało to zresztą nową nomenklaturę obowiązującą w firmie, a przyjętą rok wcześniej wraz z debiutem modelu 9.5. Zatem od 1998 roku mówimy już o pierwszej generacji 9.3 i na niej się tu skupię. Pod względem stylistycznym stanowiła ona delikatną ewolucję koncepcji znanej z 900, co pozwoliło zachować niepowtarzalny charakter modelu. I dobrze, bo w końcu Saab nigdy nie podążał za normalną konwencją w projektowaniu lub produkcji i to też stanowiło o jego wyjątkowości. Najważniejsze modyfikacje objęły pas przedni ze zmienionym grillem, zderzaki i klapę bagażnika, a we wnętrzu m.in. wyświetlacz komputera pokładowego, system multimedialny i wzbogacone wyposażenie. Już wtedy lista pozycji, jakie mogły znaleźć się na pokładzie tego modelu, obejmowała m.in. elektronicznie sterowaną klimatyzację, system audio ze zmieniarką płyt CD, elektronicznie sterowane fotele z pamięcią ustawień, tempomat, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, czy tapicerkę z wysokiej jakości skóry, którą można było zamawiać w kilku wariantach kolorystycznych. Wysoki poziom bezpieczeństwa był znakiem rozpoznawczym Saaba. Powszechna była też opinia, że właśnie z tego powodu auta marki wybierają ludzie odpowiedzialni. I dokładnie tak było w przypadku 9.3, który mógł być wyposażony m.in. w przednie i boczne poduszki powietrzne, ABS, kontrolę trakcji oraz wspomaganie układu hamulcowego z tarczami na obydwu osiach, przednie wentylowane. Nawet charakterystyczne dla Saaba umieszczenie stacyjki między fotelami, a nie przy kolumnie kierowniczej, było zabiegiem mającym na celu ochronę kolan kierowcy w razie potencjalnego wypadku. Przy okazji liftingu, albo jak ktoś woli zmianie generacyjnej, odświeżono również paletę dostępnych wersji silnikowych z rodziny Saab H.
Dodam, że pierwsza generacja 9.3 była zarazem ostatnią, w której stosowano te jednostki. Wszystkie wersje tych silników mają 16-zaworową konstrukcję z podwójnym wałkiem rozrządu DOHC z bezpośrednim zapłonem Saba. Początkowo dostępne były wolnostące warianty 2.3 o mocy 150 i 2.0 o mocy 130 koni oraz turbodoładowane 2.0 w wariantach 154 lub 185 koni mechanicznych. Z czasem wprowadzono modyfikacje. I tak w 2001 roku ofertę uzupełniono o nowsze, turbodoładowane silniki z serii B205 i B235, w tym 150 i 205-konne 2.0 oraz 230-konne 2.3. Wszystkie turbobenzyniaki do 2000 roku wykorzystywały system zarządzania silnikiem SAP Trionic 5, a potem SAP Trionic 7, który działa ramię w ramię z modułem IDM bezpośredniego zapłonu zamontowanym w górnej części silnika, łączącym świece zapłonowe. Klienci do wyboru mieli manualne 5-biegowe skrzynie lub 4-stopniowe automaty. Partnerstwo z General Motors zaowocowało też pojawieniem się po raz pierwszy w ogóle w ofercie Saba silników wysokoprężnych. Były to dwa warianty turboładowanej jednostki o pojemności 2,2 litra o mocy najpierw 116, a potem 125 koni. Silnik ten znany był m.in. z Opla, w tym z Astry, Vectry, Signum i Zafiry. To właśnie turbodoładowane silniki zapewniły całej gamie 9.3 szacunek klientów. Wysoki moment dostępny już przy niskich prędkościach obrotowych, doskonała elastyczność, zwłaszcza w wariantach z manualnymi skrzyniami, w połączeniu ze sztywną, ale wystarczająco komfortową charakterystyką zawieszenia, także dziś zachęcają do dynamicznej jazdy. Może Saby nie są tak precyzyjne jak rywale z BMW czy Audi, ale przyjemnych doznań za kierownicą nadal dostarczają w hurtowych ilościach. W czasie swojego cyklu życiowego Saab 9.3 doczekał się kilku limitowanych edycji specjalnych, które dziś stanowią łakomy kąsek dla kolekcjonerów na całym świecie. Wśród nich największą popularnością cieszył się topowy wariant Wigen, który nazwę zawdzięczał myśliwskiemu samolotowi JA-37 Wigen. Model został opracowany przez inżynierów ze Special Vehicle Operations we współpracy z TWRC. Pod jego maskę trafił najmocniejszy wariant silnika B235R wyposażony w zawory Nimonic, turbosprężarkę Mitsubishi, większy intercooler i dostrojony do osiągów układ sterowania silnikiem. Ciśnienie do ładowania podniesiono do 1,4 bara, a moc sięgała najpierw 225, a od 2000 roku 230 koni. Auto dostało też bardziej wytrzymałe sprzęgło i tarczę dociskową, usztywnione i obniżone sprężyny o zmienionym współczynniku sprężystości, twardsze amortyzatory oraz mocniejsze przeguby homokinetyczne. Do przeniesienia momentu na przednią oś wykorzystywał 5-biegową manualną skrzynię biegów z elektroniczną funkcją wykrywania momentu obrotowego. Do tego dochodzi kompletne luksusowe wyposażenie oraz modyfikacje stylistyczne, takie jak m.in. 17-calowe alufelgi, powiększony spoiler, aerodynamiczne zderzaki i listwy progowe, nadające sylwetce jeszcze bardziej dynamiczny charakter. Osiągi: setka w 6,4 sekundy i prędkość maksymalna 250 km/h. Spośród 433 000 wyprodukowanych egzemplarzy 9.3 we wszystkich wersjach nadwoziowych i limitowanych Wigenów powstało 4600 i dziś to właśnie one osiągają najwyższe ceny na rynku, ale o tym za chwilę. Saaby 9.3 z lat 1998-2003 cieszą się dość dobrą opinią, a fakt, że dzielą część rozwiązań technicznych z Oplem Vectrą oznacza, że ceny części zamiennych mogą być umiarkowane. Na awarie przy większych przebiegach narażone są turbosprężarki oraz listwa zapłonowa przenosząca napięcie z jednej cewki do wszystkich cylindrów. Przy agresywnym obchodzeniu się z pedałem gazu trzeba się liczyć ze szybszym zużywaniem się półosi, przegubów i łożysk skrzyń biegów. Podobna uwaga dotyczy łączników stabilizatora oraz stworzni i tulei wahaczy. W jednostkach wysokoprężnych występują problemy z zaworem EGR i przepływomierzem powietrza. Pojawiają się także wycieki paliwa. W kabrioletach usterki dotyczą mechanizmu otwierania dachu. Warto pamiętać, że Saaby 9.3 są to auta, których wiek przekracza już co najmniej 22 lata, więc ich stan zależy w dużej mierze od tego, jak dbali o nie właściciele. Przy odrobinie zaangażowania nie powinny sprawiać większych kłopotów. Na plus trzeba zaliczyć także dobrą odporność na korozję, choć oczywiście nie dotyczy to aut po naprawach blacharskich. Na rynku jest sporo ofert, a ceny poszczególnych egzemplarzy zależą oczywiście od ich stanu.
Najtańszy to wydatek od niespełna 10 000 złotych. Za warianty aero z końca produkcji sprzedający życzą sobie ponad 20 000. Wigeny są rzadkością, a jeśli się pojawią, to w cenach przekraczających 45 000, choć zdarzają się egzemplarze wyceniane na ponad 150 000 złotych. Dla porównania dodam, że krokodyle, czyli pierwsza odsłona 900, już mocno drożeją i trudno znaleźć rokujący egzemplarz za mniej niż 30 000. Te w dobrej kondycji kosztują 60 000 i więcej. Jak widać w pierwszej odsłonie 9.3 tkwi duży potencjał. I to także ten tuningowy. Mam tu na myśli zarówno układ jezdny, jak i układ napędowy, którym można nadać jeszcze bardziej sportową charakterystykę. Można go dopieścić, można go podkręcić i po prostu polubić. Zapewniam, że zadbany Saab 9.3 to satysfakcja przez duże S. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.